11 listopad, witam. Dziś Dzień Niepodległości, a ja 9 dni temu okryłam pomidorki w foliaku białą agrowłókniną. W nocy było -2 zapowiadane, nie raz, lecz było znacznie więcej, -6, -7, jak pokazywał ten termometr. I zobaczmy, jak wyglądają pomidory. Te akurat były nieokryte, na samym winklu, na samym rogu. Nie wyglądają na przemrożone. Po pędach widać, że decho bardziej zczerniały, a najbardziej zewnętrzne, nieokryte to były te. Zobaczcie, śladów przemrożenia nie widać. Jest jednakże kilka przemrożonych oraz co robią pomidory? Spadają. Nie wszystkie. Nie jest on przemrożony. Na pewno nie widać jest. Natomiast pędy takie, o, tutaj już nie było. Tu zobaczcie, najgorzej wyglądający pomidor i to jest przemrożony, fakt. Szkliste, widoczne. Natomiast są jeszcze pomidory, które zażółciły się, a ten nieokryty, podobno jakiś rodzaj ekstrawagance, który miał piękne stalowo-niebieskie liście, pędy, tak wygląda. Ale owoc jak ta lala, jemu nic nie jest. Warto było okryć. Na razie, tak jak przeglądamy z małżonkiem. Zobaczmy dalej. Czyli tak, stąd wychodzę. Te nieprzemrożone. Odmiana bardzo pękająca. I teraz tak, słuchajcie, pokażę najpierw tego najbardziej kolorowego pomidorka, bo zostawiliśmy tu wszystkie zielone, takie mocno zielone. To jest zielony tygrys, jemu też nic nie jest. Natomiast tu odmiana Corazon. Mimo takich niskich temperatur, no, jeszcze dojrzewa. Teraz jak go zerwiemy, to będzie łatwiej mu dojrzeć, niż będąc, o, właśnie w takiej fazie jak ten, który spadł. Pęknięty. Ale Corazon, tu mamy przemrożony pomidorek. Tu również. To tak widać, jak ten przymrozek poszedł. Pomaga agrowłóknina. Nie do końca. Chociaż gdybyśmy okryli tam zewnętrzne ściany, górę, to byśmy na pewno bardziej przedłużyli żywot. Ten jest przemrożony, Corazon. Ten również, ale zaczął się zażółcać, żółknąć. Teraz pomidor ten. Spójrzcie, do jakiej fazy przebarwia się z takiego mocno zielonego. I jest to gwiazda Teksasu, choć nie wiem, czy jest tą odmianą, bo nie pamiętam w tej chwili, która się nie zgadzała. Dwie z opisem. I to z oryginalnych nasion, chyba że jakieś, nie wiem, czary-mary. Tu mnie interesuje arbuzowy. On był ledwo co okryty. No wygląda, że nie jest przemrożony. Pytanie, czy zerwać, bo teraz znowuż kilka nocy po -2 ma być. Odmiana skarbonka, kopilka jest lekko przemrożona, ale tu nie było agrowłókniny. Tu była, a tu od zewnątrz nie było. Ogólnie stwierdzamy, że warto było okryć. Konik morski również zaczął żółknąć. Krzaki brzydkie.
No, część jest. Dużo ich opadło. Poczekajcie. O, i to jeszcze. Zobacz. Ten nawet. Ten nawet zdążył się wybarwić z równie mocno takiego zielonego. To jest odmiana yellow, gargamel, yellow, żółty gargamel. Takie nam psiaki wyrastają. I tu do wytłoczek pozrywamy. No na przykład, jak się nazywa, Boże, wyleciało mi z głowy. Zielony tygrys. Kiście. Bardzo dobra koktajlówka, taka wielka, jak na koktajlówkę. Jemu nic tu zupełnie nie jest. Blisko ziemi, a i wyżej. Dobrze, chodźmy zajrzeć jeszcze do jednego foliaczka. Do tego, tak zwany świński. Bo kiedyś 30-40 lat temu tu były dwie świnki hodowane. Podobno. Tak, słuchajcie, tu okryte tylko papryki były. I są nadal. Nie ma wiele owoców na krzaku, ale te krzaki pomidorów w ogóle nie okryte. Tak jak widać. Pink fig. Tu widać, tak. Letni zachód słońca. I tą odmianę zaraz pójdę rozkroję, bo jej nie pokazywałam Państwu. Od zewnętrznej nie przemarzł. Tu zimno było. Pink fig ten nie przemarzł. Już wcześniej oglądałam. Natomiast one się psuć lubią. To zepsucie nie jest z powodu chłodu, chociaż się nałożyło to. Tu mamy kopilkę, skarbonkę. Te pierwsze owoce są wszerz, a te kolejne już taka sakiewka. A tu aksamitny koleś zaczął się przybarwiać. Barchatny piżon, mimo braku okrycia. Pędy bardzo ładnie wyglądają, zieloniutkie, porównując to, co widzieliśmy w tamtym foliaku. A papryki podejrzymy szybko. Sałata Apacz, ok. Papryka Amanda, też ok. Red Batty, malutka już. Bo te pierwsze są większe. Ok. Tu z Chorwacji, z takich dużych papryk, też nie przemrożona, zaczyna się przybarwiać. Warto. Nie ma co, warto. Warto okrywać. Te też nie przemrożone. No dobra. Ale przecież w fazie zielonej się je też zje. I tu mamy uciekiniera. Ha. I też mu nic nie jest. Super. Tu też chorwackie papryki. Chyba Red Giant to były. O dużych owocach. Scorbaci. A tu mamy jeszcze słoniową. Prawie przebarwiła się na czerwono. Lekko ostra. W zasadzie dla mnie to ostra. No, dla męża też po małym takim kawałeczku na kanapkę, do gularzu. Tyle jak damy, to już jest pikantne. Zatem rozkrajam teraz pomidorka o takiej nazwie. Piękny jest. Letni zachód słońca. Zakatalieta. I tutaj mamy tę odmianę. Letni zachód słońca. Jedną sadzonkę tylko mamy. Bardzo późno, właśnie to, co pokazałam, bardzo późno dojrzały owoce. I nie było okazji, bym pokazała, jak wyglądają. Dobra, no to co? Lecimy. I co w nim jest niezwykłego? Za momencik. Tu mamy fazy dojrzewania. Może tak z góry lepiej będzie widać. Ten jest aż nadto dojrzały pomidor. Aż nadto. Jest miękki. To rozkrajamy którego? Tego. Jaką tajemnicę skrywa?
ciekawą. Zobaczcie. Teraz jesteśmy w trakcie marchwi obierania. Ręce farbują. Uwaga! A właśnie taką tajemnicę skrywa ta odmiana. Ja tak czekałam wcześniej, aż one dojrzeją. Ale był czas, że zabrakło nam pomidorków. Capnęliśmy takiego. No i człowiek tak mówi, dobra, zje się. Ale i taki tu ma nalot, bo już było zimno i zaczął czarny nalot się pojawiać. Więc właśnie taki skrywał w sobie taką niespodziankę. Piękne to jest. Smak zwykły, nie jest kwaśny. Normalny pomidor. Letni zachód słońca. Pokazywałam kiedyś na wiosnę przesyłki, skąd kupowałam nasiona. Zapraszam, odszukajcie, zobaczcie, gdzie zdobywałam odmiany i jakie. A w takim garażu ciemnym, chłodnym mam bałagan. Kanny, ale są również pomidory. One były też zrywane te 9-11 dni temu. Faza zielona, lekko przebarwiająca się. Tak wyglądają dzisiaj. O, tu już jest. Aksamitny koleś po meszku, pamiętam. Tu mamy jeszcze inne, więc widać, że wszystko szybciutko dochodzi. No na tym mi zależy. Prime stolik, ten Prime 13. Dobra, tak. A te są teraz zerwane. No, pięknie, pięknie. I te pasiaste. Tyle tylko, że teraz trzeba jeść szybciutko, zanim nie... O, ale tutaj, tutaj pleśń. Trzeba szybko poprzyglądać. A tu co się kryje? Tu żółte. Jeszcze taki kącik. I te były 2 tygodnie, 3 tygodnie wcześniej zrywane i nie zaglądane, więc teraz to wszystko przejrzę do wyrzucenia. A tu mamy odmianę, którą przed chwilką rozkrajałam. Letni zachód słońca. Ta, nie pamiętam, ale one się wszystkie szybko psują, nawet na krzaku. No dobra. Sybirski malachit jeden został. Czyli trzeba to wszystko poprzeglądać. I jeszcze zakamarków innych. Chryzantemy kwitną nadal. Przymrozki nocne nie zaszkodziły. Ale warszawianka już wygląda tak. Tu już przekwitają chryzantemy. Te dopiero rozkwitły. Kilka krzaków pasternaków. Odmiana Wiktoria. Jeszcze nie wykopane. Niech siedzi. Ale tak temu liście zczerniały, a ze środka wychodzą młodziutkie. Burak, tu mamy pasternak, odmianę inną. Raz, dwa, ten ma bardzo rozłożyste liście. Kilka sadzonek. White Gem pasternak. I co? Jeszcze kilka kapust stożkowych. Odmiana Kalibos. Tym to przymrozek nic nie robi. Są jeszcze większe, jest jeszcze mniejsza taka. Kanny do wykopania. Tu kapusta zgłupiała. Tu jest również Kalibos. Tą zawsze będziemy siali. Ona jest w ogóle jakaś taka odporna i na szkodniki. Tu jaki piękny się. No dobra. Natomiast te, nie pamiętam jaka to była odmiana, ale słabo się głowy wiążą. No i na razie sobie są.
-7, -6. Też nic nie zrobią. Ale nie znam się, nie wiem, czy tak kapusty mają. Tu jeszcze kanny, dalie do wykopania. No zobaczmy, co tutaj się dzieje. To co, zakończamy sezon, panie kolego? Byłam, rozkroiłam pomidorka i zbieramy. Ja to chętnie, wiesz, jeszcze bym zostawiła je. Oj, no tak, kiedyś trzeba skończyć. O proszę, tu już tak niedobór wapnia u konika morskiego. Do widzenia. I ten przemrożony. A cerisy? Diabli wiedzą.